Dobra, witajcie. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak samemu sprawdzić działkę. Bez pomocy architekta, a może nawet lepiej niż jakby to dla nas architekt zrobił, zanim kupimy tą działkę. No chyba, że już kupiliśmy, no to przynajmniej będziemy wiedzieli, co się da tam zrobić, a czego się nie da, jakie są ryzyka. To są tematy, które spróbujemy omówić. Jeśli coś mi się jeszcze przypomni, to może dogram kolejny filmik. Proszę oczywiście o komentarze. Dobra, zacznijmy od najważniejszego, czyli plany zagospodarowania i okolica. Wchodzimy sobie na stronę geoportal.gov.pl i wybieramy sobie którąś z tych mapek. One są mają ustawione rzeczy, które pokazują, ale możemy wejść w tą główną. Wchodzimy w tą główną. Oczywiście ta strona troszkę zamula, plus mój internet zamula, więc pokazuje nam się mapa Polski. I albo przybliżamy, albo wyszukujemy adres, który nas interesuje. Ja tutaj wyszukałem jakieś 2 przykłady i na tych przykładach właśnie pokażę, co tu widać. Tu jesteśmy w Wałbrzychu. Niestety plany zagospodarowania w większości istnieją, ale nie są wgrane na geoportal, tak się też zdarza. Bardzo mało miast tego nie powgrywało, no ale Wałbrzych jeszcze w XIX wieku żyje, więc niestety. No ale wchodzimy sobie tu na ten geoportal i co nam to mówi. Tutaj nam pokazuje, tutaj możemy sobie wybierać filtry, co chcemy zobaczyć, czego nie chcemy zobaczyć. I to jest w uzbrojeniu terenu, są te kreseczki. A jak włączymy uzbrojenie terenu, można to sobie oczywiście rozwinąć i wyłączać po kolei. Albo włączać sieci, które nas interesują. Oczywiście można też odczytać z tych skrótów, co znaczy. KS 160 to znaczy kanalizacja sanitarna 160 mm. KS 200 mm. KD kanalizacja deszczowa. I załóżmy, interesuje nas ta działka. Patrzymy. Sprzedawca nam mówi, że oczywiście jest tu gaz, jest tu wszystko, bla bla bla. No, okazuje się, że gaz jest tu. Żółty jest gaz. I żeby się do naszej działki dostać, trzeba się przebić pod drogą asfaltową. Nie jest to tania rzecz, bo drogi nikt nie będzie rozkuwał. Trzeba jakiś przepust pod drogą zrobić. Tu jest jeszcze budynek jakiś mieszkalny. Nie wiem, ile to będzie kosztować, ale nie jest to takie proste, że gaz jest w drodze. Bo jeżeli gaz jest w drodze po tej stronie, no to tu wystarczy skrzynkę postawić. Jeżeli gaz jest w drodze po tej stronie, to dla tych jest ok, dla tych to już nie jest tak ok. Tu jest jakaś rura z wodą. Jaka to średnica? To jest 40, no to dosyć mało. Tu jest 315, no to jest taka gruba. Czyli do tej jakby się podłącza budynki. Tu jest jakiś prąd. Możemy sobie oczywiście wyłączać, włączać, więc jest to dosyć pomocne. Teraz znajdźmy jakieś miejsce, w którym są już plany zagospodarowania. To jest gmina obok. I tutaj możemy sobie wejść w planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. I tym plusikiem otworzymy, co jest dostępne. Włączmy sobie to. To oczywiście się będzie ładować i ładować. No ale poczekamy chwilkę, bo to jest dosyć ważne. Dobra. Jest plan miejscowy zagospodarowania. Taki plan to jest jakby świętość i to mówi, co można na tym terenie zbudować i co będzie zbudowane w okolicach. I teraz co oznaczają te wszystkie skróciki. M zwykle oznacza mieszkaniowy, U zwykle oznacza usługowy, a P przemysłowy. No i teraz wróćmy sobie do mapy, że to jest wyłączone. Przyjeżdżamy sobie tu na działkę. Tu jest jakieś pole, tu jakaś krówka chodzi, a tutaj 2 kozy. Właściciel nam mówi, panie, tutaj cicho, nic się tu nie dzieje. Masz pan lasy, tu jakiś rolnik sobie ma pole. No ale okazuje się, że tutaj wszędzie może być osiedle. Wystarczy, że ten rolnik sobie zmieni zdanie i to sprzeda, albo podzieli to na działki i sprzeda i będą mieszkania. Tu jest strefa przemysłowa. Może jakiś inwestor postawić tutaj, nie wiem, złomowisko, może postawić kurnik, może postawić chleb, cokolwiek. I dym, smród, hałas, wszystko będzie do nas leciało, więc kupujemy sobie tutaj działeczkę, powiedzmy. Tą myślimy, że mamy tutaj piękną przyrodę, a okazuje się, że może być słabo. Więc warto na takie rzeczy zwracać uwagę.
Architekci raczej dla nas tego nie sprawdzą, chyba że zapłacimy im i poprosimy ich o to, co się dzieje w okolicy, co się działo kiedyś w okolicy i co może się dziać. Bo te plany raczej jest ciężko zmienić. Jeżeli tu jest strefa przemysłowa, to można sobie protestować i tak tutaj zbudują. Dobra, teraz co oznacza to? To takie trójkąciki. To zwykle oznacza nieprzekraczalną linię zabudowy, czyli za tą linią nie można nic wybudować. Te budynki muszą być, no to będzie 50 metrów tutaj, jak jest pokazane, od tych budynków. No to jest dłużone, jeżeli to będzie... Widziałem budynki różne na strefie, które z 500 metrów czuć, albo widać, albo słychać. Teraz tak, jeśli chodzi o te działeczki, zobaczmy sobie na tą linię zabudowy. Kupujemy taką działkę. No to musi się wczytać. Kupujemy taką działkę, a tutaj jakaś była ta linia zabudowy. Więc się okazuje, że tylko tu możemy zbudować. Oprócz tego, jeżeli okna będą od tej strony, to 4 metry od linii sąsiada. I gdzieś tu. To zostaje nam tyle. Taki kawałeczek działki. Niech to się wczyta. Będzie lepiej widać. Do budowy naszego domu, więc działka nierówna działce. Tutaj jak widzimy, mamy linię elektryczną, więc tu jest prąd. Tu widać, jest splanowana droga. O, proszę, jest linia zabudowy. Tu jest 6 metrów, czyli gdzieś stąd dotąd można stwierdzić, że jest 4 metry. Czyli ile nam tutaj zostaje? A, kolejna rzecz, jaką można tutaj robić. Analizy. Pomiary. Mierz odległość. Stąd dotąd jest, powiedzmy, te 6 metrów. Ok. Dajmy sobie tu. 4 metry. Czyli dotąd. Czyli odtąd dotąd. Możemy budynek zbudować na 8 metrów tylko. I długi taki. Jeżeli na to pozwalają warunki, bo jeszcze kolejna rzecz, no to warunki mówią, jaka jest maksymalna i minimalna szerokość elewacji budynku, jaki jest spadek dachu i tak dalej. Jak to wszystko posprawdzić? Wyłączmy sobie to na razie. Analizy dajmy. Pomiary. Tu można sobie powierzchnię mierzyć, inne rzeczy. Wycześć pomiary. Klikamy sobie prawym przyciskiem na to i możemy sobie darmowo zrobić raport o działce. No i raport o działce nam tutaj różne rzeczy mówi, jakie to są dostępne sieci, bla bla bla. I tu są treści uchwały, które dotyczą tej działki. Możemy sobie wejść na taką uchwałę. Pokaż pełną treść uchwały. I to nam wyjaśni, co jest co. Czyli to są drogi, to są jakieś mieszkaniowe i musimy patrzeć na te numery, które były tam, czyli MN powiedzmy 1, czy MN 20, czy 50. MN 13 powiedzmy. .mn. Ctrl F 13.mn. Ustala się strefę ochronną, bla bla bla. No. A tu są jakieś jeszcze zasady kształtowania. To nam powie, jaka jest kąt dachu, jakie pokrycie, jakie elewacje. Warto to wszystko przeczytać, zanim się tą działkę kupi, bo można się nieźle się można wkopać. Jak na przykład się okaże, że możemy budynek sobie postawić tylko szopę jakąś, no bo z każdej strony jesteśmy ogrodzeni przez jakieś zakazy. Polecam pobawić się tym portalem. Tutaj bardzo dużo rzeczy można włączyć, wyłączyć. Ja tego teraz nie będę robił, ponieważ widać, jak to powoli się wgrywa, więc nie będę też Państwa zanudzał. Oczywiście można sobie adresy ulicy powłączać. I to nam pokaże te, które już są jakby uznane. Tu są takie drogi jakieś wewnętrzne, które nie są uznane. To też się niezbyt szybko wczytuje, no ale to jakoś się wczytuje. Więc tyle w tym temacie. Dobra, chcemy kupić działkę, dom czy mieszkanie. No interesuje nas, czy będzie tam jakiś internet, który nas zadowoli. Czy da się pracować stamtąd.
to może w przyszłości będzie. Bo sprzedawca nam mówi, no panie już tutaj budują, już tu za rogiem są. Różnie to bywa. Wchodzimy na tą stronę internet.gov i sprawdź dostępność internetu. Wybieramy sobie gdzie. No może do Krakowa tym razem. No i powiedzmy, interesuje nas ta kamienica. Klikamy na ten numer 9. Coś internet zamula. Jak widać, ja nie sprawdziłem, zanim kupiłem to mieszkanie. Dobra, pokazuje nam usługi internetowe, jakie są dostępne. Możemy sobie sprawdzić, jakie są prędkości. O, to już lepiej, światłowód. A tu sobie możemy sprawdzić, jakie są planowane inwestycje. Planujemy inwestycję światłowodową 5000 megabitów, no 25. Więc w ten sposób można sprawdzić, co tu jeszcze można zrobić. Można się zarejestrować, po czym można się zarejestrować jako firma lub jako osoba prywatna. Jako osoba prywatna możemy zgłosić pustostany, możemy też zgłosić, że na jakimś adresie chcemy internetu. Czyli na przykład internet, który w tym momencie tam jest niezadowalający. Możemy sobie wypełnić taką ankietę i to tam zostanie wysłane do dostawców internetu. Na ile to jest skuteczne, no to niestety nie wiem. No ale jakby tak wysłać kilka, sąsiadów namówić, żeby powysyłali, no to może się zwiększa szansa, że coś tam się z tym stanie. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Dobra, kolejny punkt. Badania gruntu, opinia geotechniczna. Pójdziemy na taką działkę, nam może się wydawać, że wszystko jest ok. Właściciel nam powie, a tutaj obok domy stoją, tu jest ok. U wszystkich było dobrze, więc u pana też będzie dobrze, to parę metrów, to tego nie należy słuchać. Myślę, że należy zrobić samemu własne badania gruntu i dostać własną opinię geotechniczną. Takie badania gruntu nam pokażą nośność, czyli ile można na tym zbudować, jakie ciężkie, jaki typ fundamentów, poziom wód gruntowych i pokażą nam, czy na przykład będziemy mogli zbudować przydomową oczyszczalnię i w jakiej formie. Czy będzie tą wodę można rozsączać, czy nie będzie można rozsączać. Oprócz tego często się zdarza, że akurat obok budynki stoją jest ok, a w naszym miejscu, gdzie my chcemy się wybudować, kiedyś było bajorko, była rzeczka lub było wysypisko śmieci, wszystko jest zasypane. Pod spodem mogą być tony gruzu i może trzeba będzie wywieźć, to może być kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztów. Albo i nawet gorzej. Więc warto zapłacić paręset złotych przed kupnem. Można podpisać umowę warunkową, że jeżeli będą badania gruntu ok, wtedy kupujemy. Jeśli nie będą, to paręset złotych to naprawdę nie jest dużo pieniędzy, a będziemy żyć o wiele spokojniej i nie ryzykujemy, że stracimy kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy na jakieś wymiany gruntu, na jakieś specjalne fundamenty i inne pierdoły. Tutaj nie będę oczywiście pokazywał swoje, bo są adresy, nazwiska ludzi, którzy to robili, więc pokazuję przykładowe, jak wyglądają na internecie, ale oczywiście to nie jest jakiś ogólnokrajowy wzór, więc każdy może to w innej formie zrobić, ale informacje są te same. Tam są różne tabelki tego typu. Jest pokazana, jaki jest typ ziemi, do jakiej głębokości, na jakiej głębokości występuje woda. Też warto zwrócić uwagę na pory roku, ponieważ te wody gruntowe zmieniają się w ciągu roku i moim zdaniem najlepiej to zrobić w najgorszych okolicznościach, czyli jakoś wczesną wiosną, jak jest mokro i wtedy się dowiedzieć, jak wysoko ta woda podchodzi, bo jeżeli zrobimy badania geotechniczne po 3 miesiącach suszy, powiedzmy w sierpniu, to nam może wyjść całkiem co innego niż nam wyjdzie powiedzmy w marcu. Może się okazać, że te wody bardzo wysoko podchodzą, jeżeli sobie chcemy piwnicę zrobić czy cokolwiek, to się okaże, że to jest problem. Więc na to bym zwracał uwagę.
Sprawdziliśmy sobie już, że koło naszej działki wymarzonej jest linia gazowa i teraz chcemy się dowiedzieć, czy ten gaz da się podłączyć, bo może tak być, że po prostu już nie ma przepustowości albo z jakichś innych powodów się nie da. Albo może być drogo, bo na przykład jest po drugiej stronie ulicy, więc... Ale tutaj możemy sobie sprawdzić, wchodzimy na tą Polska Spółka Gazownicza, wciskamy dla klienta, po czym wchodzimy tutaj, portal przyłączeniowy. Tu należy sobie założyć konto, zalogować się i można takie rzeczy otrzymać. Wniosek o określenie warunków przyłączenia. To jest kompletnie bezpłatne. Nawet jeżeli nie jesteśmy właścicielami działki, możemy sobie coś takiego złożyć i będziemy wiedzieli, czy ten dom, który teoretycznie sobie tam kiedyś zbudujemy, czy będzie się dało podłączyć. To dosyć szybko załatwiają. Ja nie pamiętam ile, chyba w ciągu 2 tygodni coś takiego dostałem i już wiedziałem, czy można. Potem można składać kolejne wnioski. Ja tu już pokażę może swoje konto. Bo na tej przeglądarce niestety automatycznie mi się to loguje i tu mam swoje sprawy. Mogę podpisywać umowy i mogę sobie sprawdzać swoje wnioski, więc to jest dosyć pomocne. Pogadajmy sobie teraz o porze roku i roślinach, jakie występują na działce i co nam może to powiedzieć. Tu Wam pokazuję zdjęcie z mojej działeczki. Wiedziałem o tym i wiedziałem, jakie są konsekwencje, ale działka ma na tyle duży spadek, że będzie się dało zrobić odwodnienie, więc nie będzie to długoterminowo problemem. Ale myślę, że należy zwracać uwagę na takie rzeczy. Na zdjęciu widać sit rozpierzchły, jeżeli dobrze go rozpoznałem. W każdym razie jest to roślina, która lubi tereny podmokłe albo przez cały rok, albo czasowo podmokłe. Można sobie pogooglować inne rośliny, które występują też na terenach podmokłych i bardzo dużo nam to powie o tym, jak przez cały rok kształtują się warunki wodne na tej działce. Ponieważ powiedzmy przyjdziemy latem, akurat będzie susza i nic nie będzie. Żadnej wody i pomyślimy, no pewnie cały rok tak jest. No nie do końca. Dlatego moim zdaniem najlepiej działkę oglądać w zimie, kiedy nie ma śniegu, lub wczesną wiosną i późną jesienią. W lecie najmniej zobaczymy, bo są rośliny, zarosną wszystko i też nie wiemy, jakie tam są doły, jakie pagóry, jakie śmieci mogą być. Co tam ciekawego może się znajdować. Dlatego to też jest dobrym pomysłem, aby sobie po prostu porobić zdjęcia i poszukać tych roślinek na internecie, jeżeli ich dobrze nie znamy i nie wiemy, w jakich warunkach one rosną. Jak sprawdzić historię na Google Street View. Wylosowała nam się taka łódź, powiedzmy. Wrzucamy sobie naszego chipka. No i powiedzmy, że interesuje nas ten budynek, ta działka. Wchodzimy tutaj, zobacz więcej dat. I mamy pokazane historyczne zdjęcia Google'a z tego miejsca. Więc możemy zobaczyć, co tutaj się działo przez lata. W niektórych miejscach będzie tego więcej, w innych miejscach będzie niestety tego mniej. No ale może nam to dać jakiś pogląd, czasami o różnych porach roku, co tu się dzieje. A czasami co tutaj było, co może jeszcze być w przyszłości. Czasami to się przydaje. Dziękuję za uwagę. Pożegnam się ze zdjęciem z mojej działeczki. Życzę Wam powodzenia w realizowaniu marzeń. Pozdrawiam oczywiście i proszę o komentarze. Jeśli gdzieś się pomyliłem, coś pominąłem, to proszę pisać. Będę te komentarze zaznaczał do góry, żeby każdy, kto potem sobie to obejrzy, mógł sobie poczytać i czegoś się nauczyć. Dzięki, pozdrawiam.